Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj tak szybkie przywitanie. Jak możecie zauważyć, jestem w fartuszku, ponieważ już jestem w kuchni i robię przetwory z moich zbiorów z ogródka. I tutaj mam dla Was taką szybką propozycję na zrobienie sosu na zimę z pomidorów. Jest tutaj i pomidor, mamy tutaj czosnek, cebulę, wszystko w takie różne kawałki, różnej wielkości kawałki pokrojone, ponieważ ten mój zestaw ja później po upieczeniu zblenduję. Piekę tak pół godzinki, 40 minut w zależności od tego, jak szybko mi się przypiecze ta wierzchnia warstwa. Żeby ten smaczek był taki super. Ja robiłam w zeszłym roku pierwszy raz takie pieczone pomidory i dopiero później blendowałam na sos i to był najpyszniejszy ten sosik. Oprócz tego takie tutaj zielone części to jest moja przyprawa sucha z ziół, które już suszyłam i wymieszałam. Tutaj jeszcze dodałam garść świeżych ziół, oregano, tymianek. Mam tutaj jeszcze takie 4 listki mojej szałwi. Szałwia też super pasuje do takich sosów, a dodatkowym jeszcze zebrałam sobie tak kilka liści bazylii. Ja ją tak tylko poszatkuję i za chwilę dam te zioła na spód, ponieważ jak będziemy piec w piekarniku, jak te zioła się przypieką, to one będą gorzkie. Dlatego ja sobie to wymieszam tak, żeby one się nie przypalały, tylko potem w tym sosie tak się gotowały. No i najprostszy sos pomidorowy na szybciutko. Pomidory umyte, słuchajcie, pokrojone w byle jakie kawałki, cebula, czosnek, zioła, sól, pieprz, wszystko. Także to jest mój zbiór dzisiejszych pomidorków. Cebulę zbierałam już wcześniej, zioła są w ogrodzie, więc wykorzystuję. A co jeszcze udało mi się dzisiaj zebrać, to będzie w dalszej części filmu. A także zapraszam Was do fragmentu, w którym robię najprostszą suszarkę na zioła ze starego fotela. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Miłego oglądania. Mamy 7 rano, dopiero co wstałam, dlatego mój głos może być taki, wiecie, jeszcze poranny, ale szybciutko przyszłam sobie tutaj do ogródka zebrać moją fasolkę Blauhilde, bo nie zaglądałam do niej kilka dni, a jak widzieliście na jednym z shortów, to ona kwitnie przepięknie i ma dawać plony aż do jesieni, także mam ją pierwszy raz ją siałam i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, ponieważ naprawdę rośnie przepięknie i ma piękne stronki, ale staram się zrywać te stronki, jak one jeszcze nie są aż takie przerośnięte, bo są takie, o właśnie, takiej wielkości, ponieważ mimo tego, że pani Kasia z kanału Kasia w ogrodzie mówiła, że one raczej nie mają tendencji do wytwarzania łyka, ale te starsze jednak tak, także musiałam sobie tak po prostu oddzielać to łyko od fasolki i wtedy była zjadliwa. Nie miała ona stwardniałej tej otoczki, ale ta taka nitka była twarda. Także zbieram sobie fasolkę i zobaczymy, ile jej urosło. Nie pamiętam, czy ja zrywałam ją we wtorek, czy w środę, a dzisiaj u mnie jest już sobota. Także parę dni jej dałam, bo oberwałam wszystkie stronki, jakie miałam na tym moim wsporniku. Także zajrzyjmy. Pięknie rośnie. Nawet takie są, słuchajcie, te fasolki. I ona cały czas ma przecudowne kwiaty. W ogóle wygląda ślicznie, bo ma takie piękne, ciemne liście z czerwonymi gałązeczkami. I te purpurowe fasolki też wyglądają pięknie. Już miałam i do obiadu z bułeczką, i w zupie. I mamy prawie całą miskę fasolki, ale to nie wszystko, bo oczywiście w takim małym ogródeczku jak mój ja wykorzystuję każdą przestrzeń. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, to wiecie, że ja mam też kilka sadzonek tuż przy bramce wejściowej od strony ścieżki. Także chodźmy zobaczyć, ile tam będzie tej fasolki. I zbieramy teraz to, co rośnie tutaj przy bramce. O, to troszkę chyba przerosła. Taki wielki strąg.
Myślę, że z powodzeniem mogę polecić tą fasolkę, ponieważ ona naprawdę pięknie rośnie i ona naprawdę daje sporo tych strąków, nawet i takie. I nie zajmuje dużo miejsca, bo zobaczcie, mam tutaj wspornik ze starych takich drzwi, może kratownicy do drzwi. I ta fasolka podobno rośnie nawet do 4 metrów, ale ona potem zaczyna zwisać i to jej nie przeszkadza. Tak jak tu mam kolejne, słuchajcie, takie pędy i one będą zwisały i będą dalej rosły i będą dalej dawały plony. Także myślę, że naprawdę warta uwagi jest ta fasolka. A tym bardziej, że tak, z tą fasolką mam powodzenie, a z fasolką karłową totalnie nic. 2 albo 3 paczki zmarnowałam, nic nie urosło. Znaczy 2 krzaczki urosły tylko z jednego i drugiego siewu, po jednym. No i tu mamy taką garść. Taka ilość fasolki na pewno jest zadowalająca. Mamy fasolkę, to teraz idziemy po ogórki. Taki ogród już w połowie lata. To jest taki zarośnięty, jest tego wszystkiego pełno. Najwięcej liści, ale to dobrze, to znaczy, że jest całkiem dobry rok. No i do tych ogórków jest mi się ciężko dostać. Ale ogóreczki są piękne. O, tutaj jakiś zapomniany ogórek. Te malutkie też, takie mniejsze też zbiorę. I pójdą już chyba do octu. Nie wiem, czy Was też, ale to tak cieszy, jak już ta nasza praca jest taka, włożyliśmy pracę podczas wiosny tej wczesnej, przygotowywaliśmy nasze sadzonki, rozsady, a teraz zbieramy, szukamy, buszujemy tutaj w tych krzakach w poszukiwaniu tego, co urosło. A poza tym to nie lubię liści ogórka, bo one mnie tak szorują po rękach, że dobrze, że ich się nie je, bo takie szorstkie liście raczej nie byłyby smaczne. Mamy michę ogórków. Że cała micha jest. No dobrze, to teraz pomidorki, kochani. Zaczynam tutaj od tych pierwszych krzaczków. Tu mam takie odmiany, taką średnią, ale jest tak pięknie wypełniona tymi owocami. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale są takie piękne pomidorki i teraz sobie je zbierzemy. Ostatnio mieliśmy takie przyciemnione te dni, ponieważ naprawdę sporo padało i widzę, że one znacznie wolniej dojrzewały. Oczywiście brak słońca, to tak nie dojrzeją. Że w tym moim gąszczu zbieram te średniaczki. I zaczynają dojrzewać też większe pomidory. O! Nie wiedziałam, bo tu wysiewałam pomidorki z paczki takiej zmiksowanej. Mam też żółte pomidorki. Żółte pomidoreczki. Pierwsze. A po cichu mówię, bo jeszcze ludzie tutaj śpią. Dzisiaj jest sobota, to nie będę ich budziła. Po co? Tu się trzeba naprawdę po nas chylać, słuchajcie, żeby to wszystko zebrać. O, i ślimak się dostał do pomidora. Już se pożar, bo leżał na ziemi. I muszę tu chyba obciąć liście już. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Jest tego mnóstwo, pomidorków też, ale jest za gęsto liści. A teraz, skoro tak padało, no to trzeba je prześwietlić, żeby choroby grzybowe się do nich nie dostały. Tutaj mam wszystkie krzaczki, których nikt nie chciał kupić, ani nikt się nie zgłosił po nie. Dlatego je uratowałam i wsadziłam w doniczki, ale ze względu na to, że już na głównym ogrodzie nie było miejsca, wsadziłam je pomiędzy domek ogrodowy i tą grządkę przy bramce. I powiem Wam, że one tak pięknie rosną, że nawet się cieszę, że o nie zadbałam i wsadziłam do doniczek, jakie posiadałam. A tu taki śmieszny bałwanek. Zaczyna skórka pękać, a to wynik tego, że ostatnio mieliśmy bardzo dużo deszczy. Pomidor rósł, ale nie nadążała skórka. W związku z tym dlatego zaczyna pękać.
tak moje plony zebrane. Oprócz tego, że zbierałam z Wami pomidorki, ogórki i fasolkę, to jeszcze nazbierałam sobie cały pojemnik buraczków i mam takie piękne okaz do zważenia. Tutaj jest mój buraczek, tylko pozbędę się ziemi, żeby nie oszukiwać z wagą. Tak troszeczkę. Zostawiłam trochę ogonków, ale chyba jeszcze je poobrywam. Ale takie buraczki, no słuchajcie, mając taki mały ogródek, każda ilość cieszy, a w tym roku dzięki temu, że mieliśmy super pogodę w czerwcu, na początku lipca, teraz trochę deszczy i to wszystko tak rośnie, tak bujnie. I mój pierwszy patison, drugi jeszcze jest malutki, ale mam nadzieję, że będzie też więcej. Dzisiaj się wypogodziło, także mam nadzieję również na to, że pszczółki zaczną latać i zapylać te wszystkie kwiatki, które są w rozkwicie. Przepiękny patison. Kochani, jest czas suszenia ziół z naszego ogrodu. Dlatego wymyśliłam sobie, że z takich starych siedzisk mieliśmy takie 4 krzesła, dostaliśmy po prostu takie do renowacji, jakby się nam chciało po prostu dokonywać renowacji, ale jak wiecie z moich poprzednich filmów, ja wykorzystuję wszystko, co znajdę, co dostanę, po to, żeby stworzyć coś nowego. Dlatego wymyśliłam sobie, że pozbędę się tego starego skaju tutaj. Tu jest jeszcze taka kratownica i chyba jak się uda, to ją zostawię, bo są super zdrowe gumy. I ta po prostu ramka będzie mi służyła do tego, żeby zrobić pierwsze sito do suszenia ziół. Najpierw zacznę od rozwalenia tego skaju, skaju, sztucznej skóry, żeby tą ramę uwolnić od tego. Myśląc o renowacji tych krzeseł, nie pomyślałam, że tu jest tyle zszywek do wyciągnięcia i próbowałam po prostu jedno krzesło tutaj oczyścić, ale wy wiecie co? Ja to mam za dużo roboty ze wszystkim. Ja się po prostu łapię każdego zajęcia, które mi wpadnie po prostu w jakiś pomysł do głowy, a potem tych projektów jest masę nieskończonych i stwierdziłam, że te krzesła to ja sobie podaruję i po prostu wymyśliłam dzisiaj suszarkę. Nie muszę odrywać tych wszystkich zszywek, tylko muszę oderwać materiał. Tak myślę przynajmniej. Także nastąpi demolka. Tu mamy teraz gąbkę i tę gąbkę też oderwę, wyczyszczę ze wszystkiego i przejdziemy do kolejnego etapu. Jak już porządnie oczyściłam tą moją ramę, tu zostawiłam jeszcze tą taśmę rzepową na rzepy, rzepy, ponieważ pomyślałam sobie, że może do kolejnego elementu przyczepię po prostu tą drugą część, poszukam, mam jakieś jeszcze takie i będą one się może lepiej trzymały, jak będę stawiała warstwami. Mam 4 takie krzesła, więc mam nadzieję przygotować 4 takie sita.
widzieliście, tutaj oczyszczałam też papierem ściernym, ponieważ gąbka była mocno przyklejona i chciałam ją jak najbardziej zedrzeć. I teraz po takim oczyszczeniu po prostu chcę tą ramę przemyć, używając płynu do mycia naczyń i ciepłej wody. Przemyję i poczekam, aż ta rama wyschnie. I teraz, kochani, skoro ja mam już przygotowaną tą moją pierwszą skrzynkę, no to oczywiście ją wykorzystam. A tutaj mam pięknie rozrośnięte oregano. Oj, moja żabka spadła. Chodź, kochana. To ja sobie to oregano zetnę. Tylko że mam tutaj też troszkę kwiatków. One w ogóle nie szkodzą, ale są też przekwitnięte. Dlatego sobie najpierw oberwę te przekwitnięte. Odetnę, żeby takie piękne połacie oregano zebrać. Obcinam dosyć blisko ziemi, ale nie za blisko, bo te starsze listki nie są takie piękne. I będziemy suszyć. A muszę je ściąć, bo to chyba zaraz zacznie padać. Ponieważ u mnie padało, oregano jest czyste, tym razem ja go myć nie będę. Tutaj się nic nie dzieje. A tu z tyłu już się pięknie odradza moja szałwia. Też będzie do zbioru. Czyli tu mam moją ramę od pierwszego krzesła. Zostawiłam ten rzep i tu mam starą firaneczkę. I zobaczcie, jak to sobie wymyśliłam, że rozłożę sobie tą firaneczkę, włożę ją do środka w ten sposób i już ona mi się zaczepia na tym rzepie, także nie będzie się mocno obsuwać. Mimo tego, że ja chcę tutaj obsunąć ją troszeczkę, ale o, tak. I tu mogę sobie obciąć tą firankę na tej wysokości. I tej firanki nie będę mocowała jakimiś gwoździkami czy pineskami, ponieważ podczas używania ona się zabrudzi pewnie po jakimś czasie. Ja będę ją chciała po prostu wyprać. I w ten sposób mogę wysypać moje pierwsze zioła, przebrać ewentualnie jak kwiatki po czym? Jakieś kwiatki. I odstawić mogę pod domek na początek, pod mój domek ogrodowy, pod daszek, a jakby pogoda nie sprzyjała, to wstawię do domku ogrodowego i się będzie pięknie suszyło. Nogi od krzesła też się przydadzą. Będą one podstawką pod to moje sito, żeby był przewiew. W ten sposób. Proszę bardzo. I mamy tak, mamy przewiew od spodu, mamy tutaj na wierzchu i pierwsze sito gotowe. Już upiekłam moje pomidorki z resztą warzyw i jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że polałam to oliwą z oliwek. Są one pięknie wypieczone, dlatego wrzucę je teraz do mojego miksera i po prostu zrobię z tego sosik. Postaram się także o to, żeby nie wlewać tutaj tego soku, który wydzielił się podczas pieczenia tych moich pomidorków. Dzięki temu ten sosik będzie gęstszy. A sok, który się wydzielił podczas tego pieczenia, to wykorzystam do mojej zupy warzywnej. Dzisiaj wykorzystuję kolejną główkę kapusty, którą zbierałam już jakiś czas temu i trzymam ją w lodówce, nic się z nią nie dzieje, także to też jest bardzo dobry sposób na przechowywanie. Nie za długie, ale troszeczkę przedłuży czas życia tej kapusty. W malutkiej kuchni, takiej jak moja wąziutka, po prostu rozłożę ręce, słuchajcie, i się kuchnia kończy. Jest dosyć ciężko, ale daję radę. I tak, jeżeli ja gotuję, to ja gotuję, jak Howard gotuje, to Howard jest w kuchni, nie przeszkadzamy sobie nawzajem, aczkolwiek jak mamy robić coś wspólnie, to też nam to wychodzi.
dzielimy się pracą i wiemy, gdzie kto stoi w którym miejscu w kuchni. Będę mieszała od spodu, żeby gęstość była równomierna w każdym z tych słoików. 2 słoiki, bo miałam tylko małą brytwankę, resztę pomidorów, którą zebrałam i wybrałam te najbardziej dojrzałe pomidory, a przez kolejny dzień czy 2 te pomidory sobie dojdą w domu. Tutaj, ponieważ miałam lejek, to one nie są mokre, tutaj te obrzeża, wystarczy, że ja sobie zakręcę ten słoik i zagotuję, zapasteryzuję. Tak 15 minut od momentu zagotowania się wody i mam piękny sos pomidorowy z pieczonych pomidorów na zimę. Ugotowały mi się buraczki, dlatego odlewam te buraczki, żeby mi przestygły. I buraczki robię w najprostszy sposób, sprawdzony przez moją mamę przez wiele, wiele lat. Moja mama po prostu gotuje buraczki jakieś 15-20 minut, zostawia w gorącej wodzie na godzinę czy 2. Następnie oczywiście troszeczkę przestygną, obieramy ze skórki, tarkujemy jak kto lubi. Może być na grubych oczkach, może być na cienkich oczkach. Dodaje się tylko soli i trochę cukru. Do smaku oczywiście kładziecie w słoiki, zalewacie łyżką lub 2 łyżkami oliwy lub oleju i gotujemy jakieś 10 minut od zagotowania się wody. Słoiki pasteryzujemy, gotowe. Później tylko podsmażamy cebulkę, dodajemy te buraczki, mieszamy, dosmakowywujemy, jeżeli jeszcze zajdzie potrzeba i koniec, cała filozofia. Czasami najprostsze dania są najlepsze. Po ugotowaniu buraczki powinny właśnie tak odchodzić elegancko. Można rozrywać w rękach skórkę i się jej pozbyć. Tu mam wiadereczko takie na kompost i właśnie na kompost trafią te obgotowane skórki. Jak już mam takie rękawiczki, jakbym kogoś ukatrupiła, słuchajcie, to przetarkuję. Co ja zrobię? Starkuję te buraczki teraz na takich mniejszych oczkach. Czy ja mam mniejsze oczka? A ja nie mam mniejszych oczek. No nic, to będą większe oczka, bo po tarkę jechać nie będę. Poprzedniego roku szybko przemieliłam buraczki w Thermomixie, ale jednak były trochę za drobne. Taka się zrobiła, można powiedzieć, paćka. Chyba że za dużo sekund poświęciłam na to mielenie. Także większe oczka i tarkujemy. Dzięki temu, że wyłączyłam je po jakichś 15 minutach od gotowania i zostawiłam w tej gorącej wodzie, te buraczki się nie rozpadają i nie będą takie, wiecie, rozmemłane po tym, jak będę je również gotowała w słoikach. Napiszcie mi w komentarzu, czy też lubicie buraczki i na jakie sposoby przygotowujecie swoje buraczki na zimę. Jesień, zimę, no to będą takie pierwsze rzeczy, które zużyję. U mnie w domu zawsze się robiło przetwory. Moje babcie robiły przetwory, moja mama zawsze robi przetwory, odkąd pamiętam. Kiedyś w dawnych czasach kupowało się jeszcze świniaka i robiło się przetwory do słoika. Jednego razu, może kilka razy, nie pamiętam, byłam dzieckiem, najbardziej mi smakowała kaszanka ze słoika. Jakie to było dobre. Mój tata chyba z moim chrzestnym to robili, tą kaszankę, chyba że moja mama. Naprawdę nie pamiętam, także rodzice, kochani, przepraszam, jeżeli przekłamuję, ale ta kaszanka była super. A u mojej babci zawsze chodziliśmy wyjadać słoiki z mięsem z indyka. Babcia hodowała indyków zawsze sporą ilość i potem jak przyszło już do uboju, to tego mięsa było dużo tyle, że ona wkładała w słoiki i potem tylko odgrzewała na piecu. I jak byliśmy tacy, wiecie,
jak byliśmy dzieciakami, albo ja z moim tatą gdzieś tam lofrowaliśmy po piwnicy, bo babcia mieszkała w takim pałacyku po niemieckim, ale to był pałacyk pegerowski. Mój dziadek pracował w biurze PGR-u, babcia była panią domu i mieli te swoje takie przydziały i świnki były, i indyki, kaczki chyba, parę kurek na jajeczka i piękne ogrody w takim miejscu pałacowym. Teraz już niestety to wszystko podupadło tam, ale jak macie ochotę, to zajrzyjcie na stronę Otłówko. To jest Otłówko koło Kwidzyna, żeby zobaczyć, jak piękny budynek, w jakim pięknym budynku mieszkała moja babcia. Tam mieszkało kilka rodzin, bo ten pałacyk został podzielony na mieszkania i to było miejsce mojego dzieciństwa. Ja tam uwielbiałam jeździć na wakacje. Sprawdzam tak palcami, czy nie mam gdzieś jakiegoś przegapionego buraka. Uwielbiałam tam jeździć na wakacje, bo tam się czułam jak księżniczka. Wiecie, każda dziewczynka lubi być księżniczką, a ja tam lofrując po lochach albo i strychu, bo strych był po całej wielkości tego pałacu, czy też po lasach, tam były piękne stawy, tam jeszcze w dawnych czasach były w PGR-ze owce, były krówki, był koń, moje dzieciństwo. I uwielbiałam każdą pracę, jaka tam była do wykonania, uwielbiałam każde miejsce. No i te rodziny, które dostały przydział po wojnie tam do tego PGR-u, no niestety już odeszły, miałam dziurę w rękawiczkach. Super. Albo sobie wytarkowałam. To podupada, tam się chyba już nowe rodziny nie wprowadzają. Babcia moja też odeszła kilka lat temu, więc już tam się nie jeździ. Aczkolwiek kiedyś marzyłam o tym, że jak będę bogata, to ja sobie ten pałac kupię. Na pewno byłby piękny. I byłyby piękne ogrody, mama by mi pomogła. Ponieważ mój sos pomidorowy jest w takim słoiczku, to staram się wybierać taki sam słoik do buraczków. Mi w zupełności wystarczy taki jeden słoik, bo tylko ja jem buraczki. Howard nie lubi buraczków i na słowo buraczki to dostaje mdłości. A tylko i wyłącznie dlatego, że tu mam tylko 2 słoiki tego sosu pomidorowego. Buraczków chyba też może... Zobaczymy, ile będzie buraczków. Tylko że muszę sobie zrobić chyba inaczej tutaj, żeby postawić tą miskę. Czy to mi się uda? Uda? Uda. Trzeba sobie radzić. I po prostu nie będę musiała wykorzystywać różnych garnków do zapasteryzowania tego, tylko jeden garnek i na jednej wysokości będę miała wtedy wodę. Także wkładam buraczki. Ja je uklepię, żeby jak najmniej powietrza było. Soli i cukru dałam do smaku, także w zależności od tego, ile będziecie mieli tych buraczków, no to oczywiście będzie mniej lub więcej soli. I tyle. Każdy buraczek też jest inny. Ma inny smak, inną konsystencję. Dlatego trzeba próbować. Nie uciekaj. Niam, niam. Niam, niam, niam. To, co się nie zmieści, to zaraz zjem. Bo to takie pierwsze buraczkowe szaleństwo. Może ktoś powie, że trochę zabawy z tym jest, ale jak się ma swoje ekologiczne warzywa, nie pryskane żadną chemią, dba się o nie z czułością i lubością i miłością, to także je się w szamie z czułością, lubością i miłością. A tyle zabawy, ile ja mam podczas uprawy tych warzyw, a później przerabiania w niewielkich ilościach, bo mam niewielki ogródek, to i niewielkie plony każdego dnia, to i tak rekompensuje mi to zimą, jesienią, zimą, to, że ja sobie taki słoiczek mogę otworzyć i mieć wspaniałe buraczki. Oblizanie łyżki.
Wleję oliwy. Chociaż mam tu taką resztkę oleju jeszcze. Wykorzystam ten olej. A ponieważ olej się skończył, to będzie oliwa z oliwek. I słoiczki są 3. Można gotować. Mam chwilkę czasu, dopóki moje słoiki się nie zagotują, także przygotowałam sobie zupę z moich warzywek i wykorzystałam, tak jak wcześniej mówiłam, kapustę. I wiecie co, nalałam sobie tą zupę do takiej miski emaliowanej, którą dostałam ostatnio od mojej mamy. I z tym się wiąże pewna historia. W dawnych czasach, kiedy ja byłam młodą dziewczyną, moja mama z moją ciocią, czyli jej siostrą, wybraliśmy się do Wilna. Celem przewodnim tej wycieczki było to, żeby kobiety nakupowały sobie złota. Jednym z zakupów, które moja mama poczyniła, były przepiękne, takie emaliowane garnki, cały zestaw. Tam były i garnki, i kanka, i miski. I te garnki przez długi czas były w kanapie, w tapczanie, czy w kanapie? Nie wiem, chyba w tapczanie, u mojej mamy i taty w pokoju. Ale któregoś dnia ta ciocia, która była razem z nami na tej wycieczce w Wilnie, przyjechała do mojej mamy w gości i jej się te garnki spodobały. Ale moja mama obiecała mi te garnki, że ja je dostanę jak będę wychodziła za mąż. Więc ja całe moje dzieciństwo pamiętałam, że te garnki tam są i ja je dostanę po prostu na prezent ślubny. I ta ciocia przyjechała i te garnki jej się spodobały, a moja mama to jest taka dobra kobieta, że oddałaby wszystko wszystkim, co tylko ktoś powie, że jej się podoba, to mama mówi, a to weź. I ona tak do tej cioci też wzięła, powiedziała, a to weź. Nie macie pojęcia, jak ja wpadłam w histerię i w ryk, jak się dowiedziałam, że tych garnków już nie ma. I mojej mamie to wypominałam przez długie, naprawdę długie lata. I ostatnio wypomniała mi te garnki emaliowe, a czy w sumie już się śmiejemy z tego, ale też powiedziałam o tych garnkach emaliowych i moja mama właśnie wyciągnęła taką miskę. Mówi, mam dla ciebie miskę emaliowaną. I mam dla ciebie też garnek i ja je sobie przywiozłam. Nie znam historii miski. Nie znasz historii miski? Zdjęłano. SSRR. Czy Zdjęłano w Rosji. Ale to będzie Rosja jako nowa Rosja, nie Związek Radziecki już wtedy, nie? To ona nie musi być Nie, taka to już w stara. Związku Radzieckim. To już jest stare. To wiesz, gdzie to było kupowane? Jak Rosjanie tutaj byli, to na rynku sprzedawali. To są wszystko kupowane rzeczy. Przed 90 rokiem, zanim wyjechali Rosjanie z Beogradu. Tak, zanim wyjechali, to przywozili i handlowali. Tutaj mieli pieniążki z tego. No. Tak. Olkusz. A czy nie jest napisane nic tutaj, wiesz, na tym garnku? Ale to zdjęłano w Rosji i zakryto. A jak sama byłam, to miałam ile? Telewizor wiozłam sama. Ten Rubin. To ja go... Nie, Rubin to był Nie. Neptun? Neptun był Nie, Rubin to był ruski, kolorowy pierwszy nasz. A jak ty go wiozłaś? No jak to? 2 walizki, 2 kartony i telewizor. Jeszcze taką piękną ruską narzutę robioną na przędzoną taką. Boże, jaka ta narzuta była piękna. Ani ją dałam później. Bordowo-szara. Taka, Aha. tak, z frędzlami. To była piękna robota. Ładny to taki był, ładny plet. I ten telewizor był zapakowany, dobrze sznurkiem, miał uszy zrobione i zawsze się znalazł chętny podróżnik, to niósł. Jeżeli podoba Wam się taka forma filmu, to bardzo proszę zostawcie mi komentarz, zostawcie mi serduszko. Jeżeli jesteś tutaj nowa na kanale, to zapraszam do subskrypcji kanału. Jest już nas ponad 1000 osób. Dziękuję Wam najmilej, jak tylko potrafię. Chętnie poczęstowałabym Was taką wiejską, sielską i letnią zupą, ale nie ma Was tutaj, także uwierzcie mi, jest smaczna. Życzę Wam miłego, cudownego tygodnia i do zobaczenia w następną niedzielę. Pa, pa! Smak dzieciństwa. Wszystko, co można z pola było zerwać. Ale tym razem zupa jest z wkładką, bo miałam jakiegoś kurczaka. Gryla nie ma.
bo Hałat jest w pracy. Dlatego ja jem zupę, bo on zupny nie jest.